Witam w świecie izotopii po dłuższej przerwie w nagrywaniu, która też posłużyła mi, żeby odpocząć trochę od wirtualnego świata. W stylu życia slow, jaki propaguję na tym kanale, rozsądne podejście do nowoczesnych technologii jest bardzo ważne, a w dzisiejszym odcinku opowiem o popularnych ostatnio cyfrowych detoksach i o tym, jak kultywować zdrowe nawyki i zdrowe podejście do korzystania z nowoczesnych technologii. Zapraszam. Mój telefon raz na tydzień informuje mnie, ile czasu spędzam wpatrzona w jego ekran i których aplikacji używam najczęściej. To pozwala mi ocenić, ile czasu poświęcam i na co, i świadomie oceniać, czy jest to czas i energia dobrze wykorzystana. Zrobiłam też sobie ostatnio test Dora Score, który ocenia ryzyko uzależnienia się od nowych technologii dostępnych przez smartfony, tablety i komputery. W skali od 0 do 120 na tym teście ja otrzymałam wynik 20, co uplasowało mnie w żółtej kategorii ryzyka, opisywanej jako niski lub ograniczony poziom. Załączę w opisie pod odcinkiem link do tego testu, jeśli chciałabyś sama się przebadać. Pomyślałam więc, że może przydałby mi się taki cyfrowy detoks. Ale kiedy zaczęłam bardziej zgłębiać ten temat, zauważyłam, że sprawa nie jest wcale taka prosta, a ostatnio przeprowadzone badania wykazują, że taki cyfrowy detoks może tak naprawdę przynieść więcej złego niż dobrego. A dlaczego? No już zaraz wyjaśniam. Badania nad tym tematem były prowadzone zarówno na Uniwersytecie w Oksfordzie, jak i na Uniwersytecie w Hongkongu i obie grupy badaczy doszły do tych samych wniosków. Zauważyli oni, że osoby na cyfrowym detoksie znacznie pogorszyły swoje poczucie satysfakcji i pogorszył im się nastrój. Ciekawe jest, że nadmierne korzystanie z cyfrowych technologii ma negatywne konsekwencje, ale wygląda na to, że całkowite ich zaprzestanie wcale nie rozwiązuje problemu. Takie detoksy odcinają nas po prostu drastycznie od świata, w którym żyjemy i pogłębiają poczucie osamotnienia i izolacji. Myślę sobie, że z tą cyfrową dietą to jest tak jak z taką normalną jedzeniową dietą. Nie można po prostu przestać jeść. Najbardziej skuteczne są po prostu na stale wprowadzone zmiany nawyków. No a jakie są skuteczne strategie i skuteczne nawyki, żeby mieć zdrowe relacje ze światem wirtualnym i tym, co znajduje się w naszym telefonie? Pierwszą zasadą jest konsumowanie zdrowych informacji, czyli takich informacji, które czegoś pozytywnego nam dostarczają, które uczą nas czegoś, poszerzają naszą wiedzę o świecie, o ludziach, które pogłębiają nasze relacje z innymi ludźmi. I tutaj najlepszym barometrem jest nasze własne ciało, nasze własne samopoczucie. Jeśli po takim seansie social media czujesz się do niczego, niedopasowana i w ogóle gorsza, to znaczy, że to nie była zdrowa informacja. Dlatego warto szukać takich źródeł informacji, które po prostu są pożyteczne i zdrowe. Drugą zasadą jest wprowadzanie małych zmian, wprowadzanie zmian stopniowo, małymi, drobnymi krokami. Wiadomo, że bardzo ciężko jest zmienić wszystko od razu. Silna wola to jest też zasób ograniczony, dlatego jeśli uważasz, że za dużo czasu spędzasz wgapiona w ekran swojego smartfona, to ograniczaj ten czas stopniowo.
i wtedy łatwiej będzie Ci się przyzwyczaić po prostu do tych nowych nawyków. Trzecia porada jest taka, żeby rozwijać w sobie świadomą użytkowniczkę, czyli analizować to, ile czasu spędzasz przed ekranem i co takiego oglądasz w tym urządzeniu. Czy to są treści, które są dla Ciebie wartościowe, które warte są Twojego czasu, bo wiadomo, że czas i uwaga i energia poświęcona na oglądanie rzeczy w internecie, w telefonie, no to jest czas, którego nie poświęcisz na nic innego, na spacer, na może przygotowanie zdrowego posiłku. Także warto sobie ciągle zadawać pytanie, ten czas, który poświęcam na wirtualne sprawy, czy mogłabym go wykorzystać inaczej, czy mogłabym go wykorzystać lepiej. I ta właśnie świadomość, czyli to świadome korzystanie i bycie świadomą tego czasu jest bardzo ważne i to trzeba w sobie rozwijać. No i ostatni już dobry nawyk, dobra rada to wykorzystywanie wirtualnego świata do pogłębiania swoich relacji z innymi ludźmi i do pogłębiania swojej wiedzy. Czyli nie konsumowanie takie pasywne, scrollowanie tego ekranu, przerzucanie z tematu na temat, ale odbieranie tego w taki bardziej aktywny sposób. Komentowanie tego, co Cię zainspiruje, dzielenie się Twoimi doświadczeniami z innymi ludźmi, tworzenie bliższych relacji z tymi ludźmi, którzy już w tej sieci są. Odpowiadanie na posty przyjaciół, śledzenie tego z uwagą, co się w ich życiu dzieje, branie udziału właśnie w takim interaktywnym świecie wirtualnym, ale tak, żeby to kreowało pozytywną energię i zacieśniało więzy z bliskimi i z przyjaciółmi, no oraz nowo poznanymi znajomymi w sieci, bo przecież te znajomości też bywają czasem fantastyczne, co ja jako kreatorka tego kanału wiem sama najlepiej. A Ty jak sobie radzisz ze zdrowym podejściem do konsumowania informacji w sieci? Czy może próbowałaś już cyfrowego detoksu i masz na ten temat jakieś zdanie? To podziel się koniecznie w komentarzach ze mną, no i z innymi widzkami tego kanału. Jak już mówiłam, takie aktywne uczestniczenie w sieci ma sporo pozytywnych skutków. Ja sama wszystkie komentarze czytam i na wszystkie komentarze odpowiadam. Dzięki temu z wieloma z Was jestem już w prawie przyjacielskiej relacji i korzystam z tego, żeby Was bardzo serdecznie pozdrowić, podziękować za wsparcie, jakie udzielacie mojemu kanałowi, lajkując moje filmy, dzieląc się nimi, komentując. No i oczywiście dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia!